Cześć, siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym, co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie nowoczesną, pustynną willę w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę, zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeśli nie wierzysz, zobacz poprzednie materiały. Jeżeli chodzi o wnętrze tej willi i to, jak wygląda dookoła, no to zresztą już widzicie. Jeżeli chodzi o wnętrze, ile tu macie miejsca, to macie tu naprawdę ogrom miejsca. Jak ją budowałem, nie sądziłem, że aż tyle miejsca tutaj będzie, naprawdę wierzcie mi. Także tu możecie zrobić sobie salony, podzielić po pokojach, no i jak tamkolwiek chcecie, możecie zrobić dodatkowo magazyn macie tutaj w naprawdę wielkim garażu. Też nie sądziłem, że ten garaż wyjdzie taki duży. Muszę chyba robić mniejsze te projekty. Idąc dalej na górze, tutaj mamy oczywiście zawijane schodki na górę, mamy jeszcze więcej miejsca, no bo tak jak widzicie, jest tu tak naprawdę adekwatna ilość miejsca do tego, co jest na dole, więc naprawdę macie tutaj full miejsca. Dodatkowo macie taras, jeden tutaj naprzód, no i drugi tutaj już bez okien, tak nie wstawiałem tej ramy, no bo trochę bez sensu, wychodzący tutaj z widokiem na basen. No cała chałupa prezentuje się naprawdę niesamowicie, więc może i na pewno nikt na waszym serwerze takiej nie ma, więc przejdźmy może do tego, jak ją zbudować. Teraz na ekranie wyświetlają wam się potrzebne materiały do zbudowania tego projektu. Jak widzicie, trochę tego jest, więc naprawdę warto trochę posiedzieć na pustyni, trochę w świerkowym lesie, żeby pozbierać te materiały, bo naprawdę warto. Z pewnością ta willa zaimponuje niejednemu waszemu koledze czy koleżance. Teraz z kolei wyświetlają wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku. Nie są one może jakoś mega małe, no bo jakby to jest spora willa, ale myślę, że naprawdę warto ją zbudować, żeby cieszyła oko, no i oczywiście, żeby sąsiadów wzięła zazdrość. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane od tego bloku do tego bloku, od tego bloku do tego bloku, od tego bloku tutaj będzie do tego bloku, od tego do tego, 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 od tego do tego tutaj. No i tu z garażem będzie tak samo, czyli tutaj jedynki nie będę pisał, bo myślę, że to jest bez sensu, ale podam na przykład odtąd, dotąd, odtąd. No tu już mi się zrąbało. Odtąd właśnie, gdzie teraz zaznaczyłem dotąd, no i odtąd, dotąd, a może tu jedynkę to napiszę. Nie wiem, zobaczymy jak będzie na wymiarach. Na pewno się połapiecie, także co, może bez dłuższego przedłużenia zacznijmy budować tą chatę. Ok, żeby nam się łatwiej budowało, to na początku oczywiście zbudujemy sobie przednią ścianę, lewą, tylnią i prawą, a później osobno garaż. Także zacznijmy może tutaj od podłogi. Tutaj sobie lecimy, wykładamy na początku tym ozdobnym sandstone'em. Wycinamy sobie tutaj 3, tu 3, tutaj 3. Tu podnosimy raz, 2. Tu tak samo lecimy, podnosimy po 2. Po 2, po 2, po 2. Teraz tutaj na trzeciej lecimy sobie coś takiego, żeby to wszystko sobie ładnie przeciągnąć. Ok, mamy coś takiego. No i teraz zaznaczamy kolejne okna, czyli będziemy mieli to w tym miejscu, coś takiego. No i ponownie lecimy o 1, tym razem bym poleciał w tym miejscu. Poleciałbym o 1, no i tu znowu bym poleciał o 1, coś takiego, żeby było nam na 3, żeby to, wiecie, takie trochę urozmaicone było, nie? Żeby to nie było takie bardzo monotonne. Coś takiego, ok. Teraz na początku lecimy sobie tutaj na krawędzi 1, 1, tak naprawdę możemy podciągnąć sobie na tą wysokość, 2, 2, dodajemy sobie słupki sandstone'owe, tutaj ponownie 2, ciach, 2, kurde, chyba tamta metoda była szybsza, 2 i teraz tak, tutaj na początku robimy sobie coś takiego, że przeciągamy sobie tu może, dobra, zacznijmy może odtąd, tu sobie robimy coś takiego, że robimy raz, podciągamy sobie na tą wysokość, czyli tutaj tego pierwszego, przeciągamy sobie w taki oto sposób, przeciągamy to dotąd, tu robimy oczywiście obramówkę w taki oto sposób, ze schodków. Teraz dodajemy sobie tutaj raz, 2, podnosimy raz, 2, raz, 2, no i tu oczywiście sobie to wszystko wypełniamy w taki oto sposób, ja to sobie zrobiłem. I tutaj sobie dałem jeszcze coś takiego, żeby mieć tutaj troszeczkę większą wysokość. W taki sposób to sobie zrobiłem. Tu oczywiście sobie też również zrobiłem w taki sposób, że przeciągnąłem sobie w ten sposób. No i tutaj również przeciągnąłem sobie w taki jeszcze jeden sposób ciach. No i tu sobie zrobiłem obramówkę w taki oto sposób dookoła. Ok, mamy coś takiego.
Skoro to mamy, no to tu u góry, jak już mamy coś takiego, to również możemy sobie zrobić taką obramówkę. Ja sobie tu zrobię już od razu coś takiego, żeby ten dach nam troszeczkę ładniej wyglądał i nie był taki bardzo monotonny, bym powiedział. Mamy coś takiego zrobione i tak naprawdę jeżeli chodzi o przód, to prawie mamy to gotowe, ponieważ tutaj musimy jeszcze dodać parapety. Jeden parapet, drugi parapet i tak naprawdę jeżeli chodzi o przód, to mamy to skończone. Możemy przejść do lewej strony. Jeżeli chodzi o lewą stronę, no to tutaj również robimy podobnie, czyli na początku wykładamy sobie gładki, ten ozdobny sandstone w taki oto sposób, no i tu wycinamy sobie dziurę tak samo, nie? No i tutaj tak o, tu akurat jest o tyle prosto, że tu możemy sobie przeciągnąć bardzo szybko i bardzo przyjemnie, bo tutaj nic nie będziemy specjalnie wydziwiać. Robimy coś takiego, ok, tutaj sobie przeciągamy. Super, tu dodajemy ponownie do góry, tu robimy wejście, ciach, tu przeciągamy sobie w ten sam sposób, ok, do góry, to jest chyba najprostsza ściana, tak mi się wydaje, z tego wszystkiego co budowałem tutaj, no i tu oczywiście przeciągam sobie tak, tu przeciągam sobie tak, teraz tu oczywiście dodaję sobie jeszcze jedną kłodę, przeciągając ją do tego miejsca, no to tu również sobie tą przeciągnę, o, ciach, 2, dodaję sobie oczywiście filary, tutaj z tej strony jak mamy ten słupek, no to tutaj również robię dokładnie w ten sam sposób, czyli coś takiego, no teraz troszeczkę przesadziłem, ciach, no i tutaj ponownie daję 2, z tej strony również robię to samo, czyli przeciągam sobie do góry, rozwalam, ciach, dodaję sobie 2, tu oczywiście wypadałoby również dodać sobie ten element, żeby to tak troszeczkę lepiej wyglądało, no i wtedy tutaj dodajemy sobie już normalnie daszek w taki oto sposób, żeby nam to fajniej wyglądało. Tu możemy sobie dodać parapety, nie musimy, bo one tu tak naprawdę żadnej funkcji specjalnej pełnić nie będą, więc to tak naprawdę zależy od Was. Natomiast tutaj moim zdaniem możecie i nawet jest to wskazane, żeby dodać sobie parapet, no i tutaj zrobić właśnie ten taki balkonik, żeby to fajnie wyglądało. No i tu u góry oczywiście lecimy tak samo, czyli przeciągamy sobie w taki oto sposób, żeby ten dach był taki, wiecie, bardziej wystopniowany, fajniej wyglądał i przechodzimy do tylnej ściany. Jeśli o tylnią ścianę chodzi, tu filozofii nie ma, robimy ją praktycznie identycznie jak przednią ścianę, różnią się tu tylko okna, ponieważ tutaj okno robimy ciach, tu robimy 2 okna w taki oto sposób, no i tu robimy okno oczywiście na 3 ponownie. No i teraz oczywiście, jeżeli już tutaj tak robimy, no to musimy sobie porobić tutaj te wszystkie uzupełnienia w taki oto sposób, żeby nam się tu ładnie zgadzało, tu wypełnienie ciach, żeby nam to było równiutko. Tu ponownie dodajemy okno, ciach i tutaj ciach, już się trochę zagubiłem. Tutaj ponownie robimy w taki oto sposób, tu mi się akurat jedna beleczka zniknęła, ciach do góry, no i ponownie dodajemy sobie ten taki cięty sandstone i całość sobie przeciągamy, domykamy górą w taki oto sposób, żeby nam to ładnie wyglądało. Tu oczywiście podnosimy no do tego momentu, 2, dodajemy sobie ciach, tu w tym miejscu również dajemy ciach, podnosimy sobie to do góry, no może nie do tej wysokości, czyli mam to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 7, no. Jakby ktoś tam się zastanawiał, oglądał w trakcie i nie wiedział na jaką to jest wysokość, to na 7. Trochę już późno to mówię, ale myślę, że akurat mam na tyle ogarniętych widzów, że jesteście na tyle samodzielni, że sobie z tym poradziliście bez problemu. Tu oczywiście przeciągamy jeszcze o 1, żeby nam dach fajnie się zamykał. Tu robimy sobie ten daszek nasz ozdobny, kolejny. Ok, tu dodajemy sobie oczywiście tak samo ten nasz wyższy daszek, żeby to się fajnie nam stopniowało. Tutaj dodajemy jeden parapet, dodajemy drugi parapet, trzeci parapet w tym miejscu i tak naprawdę jeżeli chodzi o tył, to mamy to również już zrobione. Przejdźmy do lewej ściany. Jeżeli chodzi o lewą ścianę, no to tu ponownie będziemy robili sobie coś takiego, że robimy ozdobny sandstone. Tu gdzieś powiedzmy w tym miejscu możemy sobie wyrąbać dziurę, żebyśmy mieli sobie przejście do naszego garażu, coś takiego. Ciach, tu możemy nawet sobie zamknąć albo po prostu od wewnątrz zrobić sobie schodki, żeby nam to ładniej wyglądało. Tutaj oczywiście przeciągamy wszystko w ten sam sposób. Tu nawet lecimy troszeczkę grubiej. Tu robimy tak, żeby były 3 odstępu z tej strony, 3
3 odstępu z tej strony, tu sobie przeciągamy, robimy coś takiego. I mamy te 3 odstępu, no to tu robimy znowu coś takiego, mamy 3 odstępu, 3 odstępu, no tutaj przesadziłem, bo tu powinienem stawić ten bloczek, żeby to nam ładnie wyglądało, no i tu sobie to oczywiście przeciągamy bez żadnych wydziwień, tutaj nie będziemy nic robić ze względu na to, że tutaj lwią część wyglądu zrobi nam garaż, do którego właśnie teraz przejdziemy, bo czas go w końcu zbudować, więc zaczniemy budować. Jeżeli chodzi o budowę naszego garażu, no to tu filozofii nie ma, robimy ciach. Tutaj przeciągamy sobie do samego końca, tak naprawdę dookoła możemy sobie z tym polecieć. Tu będzie wejście zrobione, tu dajemy sobie coś takiego, no przepraszam, tutaj nie, tu sobie podnosimy w ten sposób, to oczywiście robimy też na 3, na 4, na 4 chyba, na 4 robimy. Raz, 2, 3, 4, żeby cała wysokość była 4. Tak, to się zgadza. Tu dodajemy sobie od razu coś takiego, jeżeli chodzi o przód. No i tu, jeżeli chodzi jeszcze o przód, to dajemy sobie coś takiego. Ok. Teraz, no i jeszcze, przepraszam, ostatnia rzecz, czyli drzwi garażowe, żeby były zrobione w taki oto sposób. Ładnie, pięknie i tak naprawdę jeżeli chodzi o przód naszego garażu, to mamy zrobione, przejdźmy do prawej strony. Jeżeli chodzi o prawą stronę, no to tutaj robimy 2 odstępu, znaczy żeby łącznie było 3 odstępu, 1, tutaj znowu 3 odstępu, tu sobie przeciągamy ciach, tu robimy jedynie taką wstawkę, żeby nam się to ładnie zgadzało, no i tutaj już przeciągamy do końca w ten sam sposób oraz dodajemy sobie dach w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o tył naszego garażu, no to tu większej filozofii nie ma, robimy identycznie tak samo, czyli tutaj wszystko sobie zamykamy. Tu nie musimy zrobić coś takiego, że będzie w ten sposób. No i na końcu domykamy sobie dach w taki oto sposób i tu już mamy tak naprawdę wszystko zrobione, jeżeli chodzi o nasz garaż. Jeżeli chodzi o podłogę w garażu, możecie ją zrobić ze świerkowych desek. Ja to będę tak wykonywał, dlatego tu już sobie zabuduję, nie będę tego Wam pokazywał, bo moim zdaniem bez sensu, nie? Czyli tu mamy garaż już tak naprawdę jest zrobiony. Przejdźmy teraz do wewnątrz, bo tu na wewnątrz też jeszcze mamy trochę do zrobienia. Na początku zacznijmy sobie może tutaj od wejścia. Wejście robimy sobie w tym miejscu. Ja sobie zrobiłem w taki sposób, żeby nam się tu fajnie to robiło. Zrobiłem coś takiego, ciach, tutaj do góry zrobiłem sobie ciach, może nie tak, tylko jakoś tak bardziej w ten sposób, ciach, do góry raz, 2 i tak naprawdę tutaj już mam wejście zrobione, tu oczywiście nie zapominamy sobie dodać wystopniowanego schodka. No i teraz tak, jeżeli chodzi o podłogę, wykładamy ją ze świerkowych desek, tu żadnej filozofii nie ma, także jedno i drugie piętro, znaczy parter i tutaj pięterko sobie robimy ze świerkowych desek, także ja to może po prostu Wam wytnę. No i tu oczywiście w garażu też wykładamy sobie ze świerkowych desek, żeby nie było, także ja Wam to przyspieszę, bo to jest wypełnienie po prostu świerkowymi deskami, nie ma tu żadnej filozofii. Ok, jak widzicie mi się tu już wszystko ładnie wypełniło, jeżeli chodzi o o parter, jeżeli chodzi. Tu jeszcze poprawiam sobie tylko te miejsca, w których będą okna. No i tu oczywiście też muszę sobie to poprawić, żeby to ładnie wyglądało. No i przejdźmy do pierwszego piętra. Pierwsze piętro również sobie zamykam w taki oto sposób, czyli wypełniając to świerkowymi deskami. Ok, tu już również mam to wypełnione. No i przejdźmy do naszego sufitu. Jeżeli chodzi o nasz sufit, no to tutaj robimy tak. Na początku wypełniamy sobie tą część środkową w taki oto sposób. Ok, mamy coś takiego i jeżeli to już mamy, no to tu również dostawiamy sobie jeszcze jeden i tu mamy zrobiony świetlik. Całą resztę wypełniamy piaskowcem ciętym, żeby to nam ładnie wszystko wyglądało i tak naprawdę będziemy mieć już komplet, jeżeli chodzi o tą willę. Tak mi się wydaje w każdym razie. Jeszcze tylko sobie poprawię tutaj z tej strony. Ok, no i tu oczywiście wypełniam sobie jeszcze świetlik, żeby to wszystko było ładnie zrobione. Świetlik oczywiście z przeźroczystego szkła i tak naprawdę całą naszą willę mamy już gotową, pozostało ją nam oszklić.
Jeżeli chodzi o to, gdzie robimy sobie drzwi, gdzie dodajemy sobie szkła, takie wiecie, bardziej dziwniejsze rzeczy, no to ja sobie tak tutaj zrobiłem jedno wyjście. Oczywiście tu jest tarasik i tu wyjście zrobiłem sobie w taki oto sposób. Wejście do mojego domu, z racji tego, że zakładam, że macie permissiony na serwerach i raczej nikt wam nie będzie grifował, no to zrobiłem sobie w taki oto sposób zwyczajny. Jeżeli to wam nie pasuje, wstawcie sobie tutaj normalne drzwi, po prostu zamiast tego wstawcie bloki szkła, a tutaj po środku wstawcie sobie drzwi, też będzie gituwa. Z tej strony, no to tutaj oczywiście dodaję sobie coś takiego, no i tu ponownie robię sobie takie zwyczajne wyjście. Ponownie, jeżeli tutaj macie griferów na serwerze, wstawcie sobie normalne drzwi. Też będzie ok. No to jeżeli chodzi o to, no to tak naprawdę mamy tyle. Jeżeli jeszcze chodzi tutaj o wejście, no to ja sobie tu zrobiłem coś takiego, że tu daję jeszcze sobie jeden wspornik, coś takiego. Wchodzimy sobie do góry, no i tu równiutko sobie robimy, zamykamy tak, żeby nikt nam tutaj nie spadł. Całą resztę wypełniamy normalnie, najzwyczajniej w świecie szybami oraz ciemnodębowymi drzwiami, tam gdzie potrzebujemy drzwi. Także ja pstryknę palcami, to się wstawi i zaczniemy troszkę dekorować. Ok, i to już mamy zrobione, wszystko się wypełniło, znaczy wszędzie szyby się wypełniły i teraz tak, ja sobie daję tutaj oświetlenie. Jeżeli chcecie oświetlać, to tak jak ja oczywiście, nie? To ja sobie dałem tutaj oświetlenie w taki oto sposób, żeby mi się to ładnie, pięknie robiło. Tutaj dałem sobie w tym miejscu. Jeżeli nie chcecie, możecie zrobić sobie to w tym miejscu, też będzie ok. Tutaj, jeżeli chodzi o garaż, no to ja sobie doświetliłem go w taki oto sposób i tutaj jeszcze z tej strony, tutaj sobie tak skamuflowałem. Jeżeli chodzi o wejście, to tutaj zrobiłem sobie coś takiego, że zrobiłem raz, dwa, trzy, no i tutaj jeszcze odtąd zrobiłem sobie coś takiego, ciach, ciach, no i tu sobie wstawiłem na przykład kaktusy, nie? Żeby to fajniej wyglądało. Tu sobie zrobiłem ciach, ciach doniczki, no i tu możecie zrobić coś takiego, a tutaj możecie zrobić na odwrót, czyli ciach, ciach i tu u góry wstawić to, a tu u dołu wstawić to. I też będzie spoko, żeby nam to troszeczkę tak kwiatków nigdy nam nie zaszkodzi, nie? Tutaj tak naprawdę nie musicie nic robić, wystarczy dodać sobie oświetlenie w tym miejscu i w tym miejscu. Jeżeli chodzi o dół, no to tutaj i tutaj. Reszta tutaj basenik, no to już mniejsza, każdy sobie zrobi jak będzie uważał, może niektórzy nie potrzebują. Tu sobie fajnie oświetlenia kamuflujemy w tym miejscu, no i tu jedynie na środku możemy sobie dodać oświetlenie, tak samo tutaj, tu już możemy sobie na przykład na widoku zrobić, no i ponownie możemy sobie wstawić tutaj na parapecikach coś takiego, tu u dołu możemy z kolei zrobić na przykład tak. No i tam, jeżeli mieliśmy na środku, no to też damy sobie tutaj na środku, no i teraz w zależności od tego, jak to sobie dekorujecie, możecie zrobić coś takiego, no i tu z kolei na przemian zrobić coś takiego, tu jeszcze u dołu możemy sobie stawić kwiatka, cyk, żeby troszeczkę to ładniej wyglądało, nie? Jeżeli chodzi o prawą stronę, no to tutaj u góry sobie nie zrobicie, co prawda, znaczy w sumie możecie tutaj na środku zrobić. Tutaj na środku, tu obok wejścia jeszcze jedno, no i tu myślę na środku i tak naprawdę cała chata jest już oświetlona z zewnątrz, czas wejść do wewnątrz. Jeżeli chodzi o wewnątrz, no to ja zrobiłem sobie oświetlenie tutaj. Tu widzicie, zapomniałem wstawić drzwi, no to ciemnodębowe sobie wstawiam, ciach, od razu tutaj oświetlenie, w tym i w tym miejscu na pewno 2, tutaj również 2 mam oświetlone. Pamiętajcie, że ja gram na shaderach, więc ja mam na pewno dużo ciemniej niż wy macie, więc może wy nie potrzebujecie aż tyle oświetlenia, więc to dopasujcie do tego, jak wam jest potrzebne, nie? Tutaj sobie zrobiłem na środku, bo tam i tak nie będę chodził, tutaj, no i tutaj i tak naprawdę cała chata jest już pięknie, ładnie oświetlona. Zobaczmy, jak będzie prezentowała się wpleciona w krajobraz, bo moim zdaniem będzie to petarda. Jak widzisz, w pełni gotowa, nowoczesna, pustynna willa wpleciona w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu, na którym budujecie, oraz do projektu. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również wpaść na mojego Instagrama, Xa i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!